Proszę Państwa, Mercedes SL-R 129. Klasyk? Kurczę, młody, ale klasyk. A z pewnością już youngtimer. Ta generacja SL-a była produkowana jakoś od 89 do 2001, także dość długo. No patrzymy sobie. Taki zadbany, srebrny SL, proszę bardzo, z hardtopem i to w dodatku całym szklanym, ale gdy ktoś jest wdrążony w temat i widzi ten emblemat. O panie drogi. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy sobie na szybką wycieczkę za granicę, a jest to SL 500 Formula One Edition. SL w tej wersji powstało zaledwie 20 sztuk i z tego co się dowiedziałem, chyba już tylko 17 zostało na świecie. Jest to najbardziej limitowana wersja Mercedesa SL-R 129. Auto jest na sprzedaż, link do ogłoszenia macie w opisie filmu. Jeśli chodzi o szybkie wycieczki za granicę SL 500 Formula One, to gwarantuję Wam, że to jedyny taki film na YouTube. Oczywiście jest to kabriolet, ale z założonym hardtopem, w dodatku szklanym. Wcale to nie jest takie oczywiste. Jeśli mowa o wersji Formula One, to bodajże 3 egzemplarze chyba powstały z hardtopem takim. Znaczy wiecie, to była opcja i chyba 3 egzemplarze doposażono właśnie w nią. Tak ogólnie, jeśli chodzi o ten model, dokładnie tej generacji, no bo przecież R129 u mnie na kanale jeszcze nie było, to gdy ten wóz SL 4 generacji pojawił się na rynku, no z perspektywy poprzedniej generacji, bodajże 107, był to po prostu lot w kosmos. Była to totalna rewolucja. To tak jakby przeskoczyć, no nie wiem, 3 generacje do przodu. To gdy taki Niemiec wchodził sobie do salonu i widział ten wóz, mówił nein, das ist unglaublich. Chociaż kurczę, Niemiec, Formula One wyprodukowane były na rynek amerykański. Dokładnie na Stany Zjednoczone wprowadzono taką wersję z okazji powrotu Formuły 1 w USA. Prezentacja tego samochodu odbyła się na torze Indianapolis na Grand Prix F1 w 2000 roku i następnie większość tych egzemplarzy została sprzedana nie w salonach, tylko na specjalnych aukcjach charytatywnych. Dlaczego mówię większość? Bo bodajże 2 chyba trafiły do muzeum, jakoś tak to było. Jest to ostatni wypust Mercedesa R129. Właściwie to były 3 lifty, ale w tych 3 liftach zawarte były jeszcze takie kolejne mniejsze. Przykładowo, no nie wiem, od 89 roku szedł sobie taki SL, ale miał zupełnie inne zderzaki, inne lampy, inny grill, różne detale w środku były też inne. Generalnie bazowo był to taki sam samochód technicznie. Znaczy technicznie mam na myśli płytę podłogową, no nie wiem, jakieś tam wahacze i tak dalej. Do takiego SL z 2000 roku, gdy chcemy na przykład przełożyć drzwi z egzemplarza z 89 roku, to będą one pasować. Tylko wiecie, przez te kilkanaście lat było to takie oszlifowanie mniej więcej tego wszystkiego. Takie mniejsze lifciki, no to przykładowo, no nie wiem, kiedyś było 300 SL, później chyba w 93 roku, no to w SL 320, już się tam zmieniały te nazwy. Ale dobra, lifty liftami, omówię Wam, czym charakteryzuje się Formula One Edition, bo troszeczkę tego jest, a też nie chcę, żeby ten film nie trwał nie wiadomo jak długo. Mamy tutaj pakiet AMG, ale podwójny, SL1 i SL2. Nie wiem, czy nawet niektórzy mercedesiarze chyba nawet o tym nie wiedzą, że są pakiety SL1 i SL2. Oczywiście mamy inne zderzaki, inne progi. Takie oto monobloki. Świeżo dość wygląda jak na 129. Przedni zderzak też jest inny. Gdy mamy pakiet SL2, no to tak, mamy tutaj inny układ hamulcowy, troszeczkę większe zaciski i tarcze wentylowane standardowo. Normalnie nie były one wentylowane bez pakietu SL2. Pakiet SL2 zawierał również lampy ksenonowe oraz podgrzewane fotele. Układ hamulcowy w takiej 500 z pakietem SL2 był taki sam jak w SL60 AMG, jak w wersjach AMG. Lakier jest inny tutaj niż w takim normalnym SL-u. Nazwa to Brilliant Silver Metallic. Troszeczkę później powstała też wersja taka Silver Arrow. Było to takie jakby zwieńczenie SL-a. Według wielu był to po prostu taki najfajniejszy SL. Silver Arrow, więc też był oczywiście srebrny, ale już tam lakier był inny. Też były inne detale, chociaż
W zasadzie to z Formula One Edition wywodzi się właśnie Silver Arrow. Mamy też tutaj oryginalnie inny troszeczkę grill, srebrny. Też takie oto lusterka, ale to nie jest kwestia wersji, tylko po prostu, że to jest ostatni polift już. Po bokach takie wyloty powietrza i nie jest to fake, jest to nawiązanie do starszych Mercedesów. No i tutaj proszę bardzo, taki emblemacik SL z szachownicami. R129 oczywiście mają miękki dach i tutaj kolor tego dachu jest taki, czy ja wiem, czy szary, raczej siwy, taki jasny. Formula One też charakteryzuje się tym, iż ma sztywniejsze zawieszenie i trochę inaczej zestrojony układ kierowniczy. Myślę, że najwięcej różnic zauważymy tutaj w środku. Mamy tutaj srebrny windshot. Dekory to Silver Arrow były drewniane, a tutaj w Formula One Edition są srebrne po prostu, takie polakierowane. Bagażnik nie jest może jakiś tam największy, ale też wcale nie jest mały. Dwie osoby myślę, że tutaj dadzą się radę spakować, jak jadą na jakiś urlop. Myślę, że bardzo fajnie, że mamy tutaj jedną przestrzeń na schowany dach i drugą przestrzeń na bagaże. Chodzi o ten schoweczek, no to jest to na windshot. Mamy tutaj normalnie koło zapasowe. Jeszcze tu upchali zapasówkę. Idziemy do środka. No, taki mechaniczny dźwięk. Boczek drzwiowy oczywiście cały jest miękki. No to są takie lata, że wszystko było tutaj z najwyższą jakością robione. Tutaj proszę bardzo, taki schoweczek. Jest on cały miękko wykończony. 4 poduszki powietrzne. Elektryczne, regulowane fotele z pamięcią. Fotele, cyk, z perforowanej skóry calutkie są. Też to wyróżnia właśnie Formula One Edition. No i co? Spojrzycie tak na ten fotel i pomyślicie, kurczę, chyba wygodny. I tak właśnie jest. Tutaj proszę, ten boczny element też jest obszyty skórką. Może zajrzymy sobie tak szybciutko do tyłu. No, te ładnie poodkurzane. Też taka kolejna przestrzeń bagażowa. Tutaj otwory, czyżby na jakiś subwooferek? Chyba tak. Tak jest, Bose, proszę bardzo, Bose. Zwróćcie uwagę, że jak regulujemy zagłówek, to chodzi on nam tutaj z pasem. Kierownica też oryginalnie jest właśnie tak obszyta. Siwo-czarna skóra, siwe elementy są perforowane. Odpalimy sobie samochód, klimatyzację, bo dzisiaj jest naprawdę gorąco. No i proszę bardzo, w środku mamy tutaj naprawdę też dużo fajnych smaczków. Ale najpierw zacznijmy od deski rozdzielczej. Deska rozdzielcza taka typowa, mercedesowska, troszeczkę kanciata, troszeczkę pozaokrąglana. Cała jest miękka. Tutaj mamy poduszkę powietrzną. Normalnie mógłby tutaj schowek w starszych SL-ach. Tutaj mamy airbag. Schowek mamy jedynie tutaj. Jest on cały też miękko wykończony. Tutaj sobie trzymam dokumenty. Niektórych można było chyba tutaj spotkać komputer pokładowy. Jak nie, to możecie mnie poprawić w komentarzu, czy to występował tylko komputer w 600, czy nie. Jeśli chodzi o dół deski rozdzielczej, też to jest wszystko naprawdę mięciutko. Hały w ogóle nie ma. Dywaniki bardzo wysokiej jakości, mięciutkie. Mógłbym na tym spać. Konsola centralna, klimatyzacja automatyczna jednostrefowa. Nawet sobie zwiększymy tutaj troszeczkę nawiew. Już na maksa nie będę dawał, bo zagłuszy Was po prostu. Radyjko, otwieranie bagażnika, alarm i takie tam ESP nawet tutaj jest. Gałęcjuszek. Proszę bardzo, typowy mercedesowski. No i to jeszcze taka roletka, uchwyt na kubek, podłokietnik jest regulowany do przodu i do tyłu. Tutaj jest jeszcze pod nim schowek. Naprawdę tutaj staram się ostrożnie obchodzić z tym samochodem, no bo kurczę, troszkę on kosztuje. O kurczę, a tu chyba do telefonu jakieś połączenie. Zobaczcie, przyciski takie, żeby zadzwonić do serwisu, czy jakaś informacja. Ciekawe. Cały ten hardtop jest dość ciężki, waży, nie wiem, z 70 kg, jak tak zakładaliśmy dzisiaj z właścicielem, ale cały jest on tutaj obszyty normalnie skórą. Wszystko, proszę bardzo, tutaj skóry, tutaj nawet mamy taką roletkę, daszki przeciwsłoneczne, proszę bardzo, tutaj też lusterka, całe są w ogóle mięciutkie. Świetnie wykonany jest ten samochód, tutaj widzę pilot nawet do bramy garażowej. Dwie manetki, ta oczywiście od kierunkowskazów oraz wycieraczek oraz druga od tempomatu, no i wisienka
na torcie. Te piękne, naprawdę wspaniałe liczniki. W ogóle ta łuska taka aluminiowa kojarzy mi się z samochodami marki Spyker. Tam wiem, że wnętrza były mniej więcej z takim motywem. Jak jest wskazówka na tą centralną część, no też coś pięknego. To jest nawiązanie chyba do starszych Mercedesów jeszcze. Według mnie są to chyba nawet jedne z najładniejszych liczników analogowych, jakie widziałem. Na żywo, jak widzimy te refleksy tutaj, naprawdę petarda, aż się mlaska. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jest w zasadzie ok. Mam 198 cm wzrostu, waży prawie 110 kg i powiedzmy mieszczę się tutaj. Ja bym osobiście troszeczkę chciał do tyłu sobie bardziej fotel odsunąć, no ale akurat się nie da. W ogóle te wstawki na dywanikach to też właśnie jest element wyposażenia w wersji Formula One. Ten gałęcjuszek, no to też pod kierownicę. Te śliczne liczniki to chyba nawet widziałem w Silver Arrow, właśnie później się pojawiły. Zajrzyjmy pod machę jeszcze. Maskę w tym samochodzie, najlepiej sobie tak zrobić. W SL-ach mieliśmy silniki 6-cylindrowe, 8, 12. Tutaj mamy słynną i wspaniałą M113. Wolno ssące 5-litrowe V8, moc 306 koni mechanicznych, moment obrotowy 460 Nm. Skonfigurowany jest ten silnik z automatyczną 5-stopniową skrzynią biegów. Też z bardzo fajną 7226 zresztą. Jest to podobna konfiguracja, jaką mogliśmy spotkać w S500 W220 przed liftem, bo polift miał już 7G Tronic. Tylko taka uwaga, oprogramowanie silnika jest tutaj inne niż w normalnym SL500. Ten wydaje się taki jakby żwawszy, może to jest kwestia oprogramowania przebiegu momentu obrotowego, rozwijania mocy. Ciężko mi nawet powiedzieć, ale też tutaj jest zmieniony soft skrzyni. Zamkniemy. Auto ma 4,5 metra długości, masa 1900 kg prawie, ale to jest chyba taka masa podana bez tego hardtopa. Według deklaracji producenta taki SL pierwszą setkę powinien osiągnąć w 6,5 sekundy mniej więcej. Prawdopodobnie też to jest bez hardtopu. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, bo kagańczyk, może 210 na przykład, bo z USA tam wiem, że lubili takie kagańczyki stosować. Nie wiem, może przeniesiemy się na parking kurczę, aż się jąkam, bo takie emocje są przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Że to sprawdzimy, bujniemy się troszeczkę. To co, jesteśmy na miejscu, ale dzisiaj gorąco, 32 stopnie chyba jakoś. Zobaczymy. 32. Palimy maszynę i przy tym soundcheck. Powiem wam, czy to jest taki ryk? Raczej takie dostojne brzmienie V8. Hashtag Mercedes przecież, no proszę państwa. Dobra, najpierw pojedziemy sobie z włączoną klimatyzacją. Ole kurcze. Do setki 6,8 sekundy, ale 3/4 ponad baku. Ten hardtop cięższy nałożony. Ja 110 kg też bym musiał trochę cardio, nie wiem, jogging wokół beczki jakiejś. Myślę, że to fajny wynik. I dobra, będziemy jechać, proszę państwa. Tu co, sobie depniemy z klimą? Z klimą, tak. No i dobra. Na luzaczku, bo zaraz ograniczenie i rękaw. Wiecie, ja też tutaj nie wiadomo jak nie chcę się spinać nad prędkością maksymalną. To raczej taka rekreacyjna próba autostradowa autem klasycznym. Wielu by mogło tutaj dyskutować, może jakiś normalny SL, czy to taki jeszcze klas, ale Youngtimer, jednak to jeden z 20 egzemplarzy Formula One Edition,
panie drogi, pełnym ryjem. Taka młoda klasyka po prostu. Dobra, ja tutaj będę ściągał kamerę. W stronę Berlina będzie lekko wiaterek w bok, lekko w dupkę. Ale wiaterek dzisiaj trochę jest. Ale tutaj przestrzeni w środku, tak się wydaje, jakby masa była, ale fajnie jak cabrio i mamy hardtopa właśnie przeszklonego. Naprawdę świetnie. Na zimę jak znalazł, chociaż w przypadku tego samochodu, czy będzie ktoś jeździł tutaj zimą taką maszyną? Bardziej może na jakiś zlot po prostu w trasę, żeby aż tak nie wiało. No to takiego hardtopika możemy nałożyć sobie po prostu, no. Taki SL nie jest przypałowy. To wjeżdżamy, no i tutaj za chwilkę trzeba będzie klimatyzację wyłączyć. Ja już w sumie mogę wyłączać. Ale Octavia tutaj ze mną leci, ale nie da rady SL-owi. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości, ale mnie chciała dziabnąć. Jeszcze z klimatyzacją jadę włączoną. Dobra, odpuszczam. 17,55, 100-200. Z górki 2,6%, ale na klimie włączonej. No w przypadku tego samochodu to tak troszeczkę już tą klimatyzację można poczuć. No ci mnie Octaviusz chciał dziabnąć w dupkę. RS? A ciekawe, a nie, 4x4 to chyba TDI, no to nie, to ciężko ma. Tutaj może zbadalibyśmy sobie prędkości obrotowe. To tak jest 140 km na godzinę, to 2502 obroty. 120 to będzie 2121 i stówka szybciuteńko. Po co ja to sprawdzam w takim samochodzie? Tu nie o to chodzi. 1793. No i dobra. Tutaj 100-200 badamy? Nie, tutaj nie badamy. Tutaj bujniemy się, a tak spokojniej troszkę. Niech maszyna sobie odpocznie. Kurczę, dzisiaj upał, nie chcę tutaj też... O, 32,5 już stopnia. Nie chcę, że maszyny tutaj nadwyrężać, chociaż M113 to naprawdę solidne motory. Jeszcze co do M113 powiem wam, że te silniki mają całkiem rozsądne zużycie paliwa. W jakim aucie się je nie upcha, to zużycie jak na V8 z lat 90., bądźmy obiektywni, jest całkiem niezłe. Pamiętam jak E55 AMG miałem, też M113, ale 5,4 litra. Jechałem sobie, tam nie było komputera pokładowego, to jest zaskakujące, że w 210 przy lifcie nie było kompa pokładowego. Jechałem ze Szczecina do Świnoujścia i z powrotem niemiecką stroną, jak jeszcze promy pływały, i 9,2 litra z tankowania wyszło. No i dobra, może tutaj 100-200. Ale tutaj mnie Skody chcą atakować. Dobra, 16,44, mniej więcej równo było. Całkiem niezły czas, muszę przyznać. 14,6 miał mój okular 100-200, no to tutaj by w sumie pasowało. Okular był troszeczkę lżejszy, nawet nie wiem, czy nie bardziej aerodynamiczny. No tutaj już sobie normalnie pojedziemy. Kurczę, widzę tutaj ta kamerka. Coś bateria dzisiaj pada, nie wiem, czy to ze względu na temperatury, coś źle się naładowała. Troszkę się odsunę. O, taka perspektywa. Tu na razie taki luźny Ryszard. O, auto sobie piąty bieg wbiło. I 210 km na godzinę licznikowe to mamy 3751 obrotów. No i tutaj może 200-250. No zobaczymy. No kagańca na 210 tutaj nie ma z pewnością. Dobra. 24,6 i proszę Państwa, jest kagańczyk. Jest kagańczyk na 251 km na godzinę.
Jeszcze trochę by się ten samochód rozbujał ogólnie, a tak było tutaj dość równo. No minus 1%. 24,62, 200, 250. No ale kurczę. To jest Mercedes SL R129. On na autostradę był właśnie stworzony. No to czego byśmy mogli tutaj się innego spodziewać? Proszę Państwa. No naprawdę piękna to była próba autostradowa R129 po raz pierwszy u Petrolheada. I to konkretna, naprawdę konkretna. Ojejku. No i dobra, i myślę, że w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten samochód, jak i ta próba autostrada, prezentacja, ten cały pakiet niesamowicie podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.